Wiem, że nie jeden z was powie, że znajdzie się taki, co nie będzie zadowolony z tego odcinka. I to jest 1000 powodów, że Chromebook się nie daje do grania. Cześć, dziś porozmawiamy o Game Passie na Chromebooku. Już jakiś czas się do tego odcinka przymierzałem i jest naprawdę dobrze, bo ja od początku, kiedy mam tego Chromebooka, pogrywał sobie na Game Passie. Gdzieś tam pogrywałem, czy na GeForce Now, zauważyłem pewną rzecz, jak chodzi o Game Passa. To chcę od razu wam powiedzieć, że wersje mobilne, czy na Chromebooka, czy na telefon, mają tendencję do wyświetlania tytułów, które się na przykład wyświetla UFC 4, 3. Wow, super progres. Wchodzę, patrzę, tylko jest zainstaluj przycisk. Okej, to sobie na PC zainstaluję, pogram. Więc nie będzie z tym problemu. Co się okazuje, że jak odpalamy na Windowsie Game Passa, on się nam nie wyświetlają te gry. Co jest? Już mówię wam. Po prostu to są wersje gier, które tylko są dostępne na Xboxa, których nie ma na cloudzie, czy w chmurze, więc nie pogramy w chmurze sobie. I tylko są dostępne na konsoli na przykład. Lub podejrzewam, że może być odwrotnie. Mając konsolę, będziecie dostawać jakiś tytuł sobie, też może dla was nie być dostępny. Niektóre gry tak są dostępne. Są jakieś wersje tylko robione na konsolę. Okej, tylko mówię, że po prostu się nie zdziwili. To jest zrozumiałe, bo każda konsola ma jakieś tam swoje ekskluzywy. Jest nieprawdopodobnie takim ekskluzywem retro zrobiony. Ale ja myślę, że to może się z czasem zmienić, że też Microsoft będzie chciało, żeby było to dostępna, ta gra też dostępna szerzej. Zobaczymy. To tylko taka informacja dodatkowa, może nie związana z Chromebookiem, z graniem. To przejdźmy do brzegu. Jak chodzi o granie, jest w porządku, super. Nie ma z tym problemu. Gry chodzą płynnie, elegancko. Normalnie można sparować pada. Akurat nie mam sobie pada, ale normalnie pada od Xboxa parujemy. Oczywiście trzeba sparować, bo w cloudzie tylko pogramy na padzie, nie pogramy na klawiaturze, myszce. Niemniej Microsoft poinformował, że ma to się zmienić. Mają wprowadzić obsługę klawiatury, myszy. Tylko w tym, że to nie zależy od nich. Bo gry, które są w chmurze, są zaimplementowane tylko wyłącznie ze sterowaniem na pada. Nie mają obsługi myszy, klawiatury zainspirowane, bo to przeprowadzić jakieś odpowiednio przygotowane porty z konsol. Więc to w ten sposób wygląda i muszą po prostu deweloperzy dostać odpowiednie wersje, gdzie będzie obsługa klawiatury, myszy zaimplementowana. Być może to już się dzieje, nad tym pracują, ale jak będą mieli kompletną bazę, większość, to wtedy to zapuszczą. Ale padła taka deklaracja od dyrektora, który zajmuje się właśnie cloudem, tym wszystkim, Game Passem, że ma to być. Myślę, że to nie było jakieś czcze. Tak jak mówiłem, czy jak ja mam tego Chromebooka, czy mocniejszego, praktycznie nie ma znaczenia, bo to jest obraz streamowany do nas, u nas jako wyświetlany obraz, on się na serwerach dzieje. Bardzo płynnie chodzi. Czasami, jak to serwer wtedy musi przerenderować, czasami zobaczymy taki pasek przechodzący, jakby taką falę przez ekran czasami, ale to też się dzieje na Windowsie, czy na telefonie czasami. Albo po prostu takie chwilowe, nie ma fali, tylko tak jakby taka pikseloza, jakby taki jakby był nie bug, tylko wiecie, żeby tak chwilowo taka grafika się zrobi, taka bardzo pikselowa. Momentami, rzadko to się nie dzieje, bardziej to jest widoczne, te dwie rzeczy, w takich godzinach wieczornych, czy w weekendy, jak wiadomo, że może więcej osób korzystać, więcej może być obciążona ta sieć. A raczej nie ma z tym problemu, jak mamy dobry internet. To jest bardzo sporadycznie, ale chcę o tym powiedzieć.
naprawdę możemy znaleźć różne perełki, nietypowe gierki, indyki. Coś jeszcze bym miał tu do dodania, bo tutaj też nie można za dużo się wypowiadać na ten temat. I gier jest naprawdę sporo, bo Dead Space, Starfield, kluczowe tytuły, Animal Party jest, ale z opcją tylko do grania w chmurze. Ale też mało wymagająca gierka, nie ma z tym problemu. No właśnie, niektóre gry są właśnie też dostępne tylko na przykład do pogrania w opcji w chmurze, czyli warto też tam zaglądać, żeby odpalać. I co jest ważne jeszcze, a propos ogólnie clouda w chmurze i cloud normalnie to grę. Jak zaczynamy grać w cloudzie w jakąś grę, nam się spodoba i chcemy zostawiać na komputerze, musimy się z tym liczyć, żebyśmy musieli od nowa przechodzić ten dany etap, bo się nam nie synchronizują jakby save'y. Tak? Nie ma tej synchronizacji. Jak odpalamy gry, które mam na Steamie, czy gdzieś przez GeForce Now, normalnie to działa, funkcjonuje, nie ma z tym problemu. To tak akok, po prostu, żeby też wam o tym powiedzieć, żebyście byli tego świadomi. Ale to są takie małe sytuacje. Przeważnie to gramy sobie na padzie. Jak gram na padzie, to wybieram takie gierki, które na przykład bijatyki, inne rzeczy, które sobie po prostu chcę sobie pograć, popykać, takie sprawy. Tak jak teraz po to porobiłem, bo chcę poznać jakieś takie mniej zaawansowane gierki, w które lepiej na padzie grać, to ogrywam sobie po prostu na cloudzie, czy tutaj, czy na komputerze, czy na telefonie. Więc polecam, da się to zrobić, jest bardzo fajnie i dzięki temu to czyni maszynkę do grania. I praktycznie jeszcze zostały mi jakby dwa tematy, które będę chciał zbadać jeszcze, jak chodzi o granie. Wrócić do GeForce Now za jakiś czas i już przetestować ten najwyższy pakiet, bo ten tańszy już testowałem, tylko z tym, że tylko tyle napomknę, że już się poprawiło. Da się już w Cyberpunka zagrać, nawet dosyć przyzwoicie. Nie patrzyłem, ile jest jakby FPS-ów, ale już ta gra już wygląda, już się płynnie gra, przyjemnie się gra, to jest najważniejsze, jak to chce sobie popykać, pograć. I też da się pograć w CS2. Tak, da się pograć, tylko trzeba dobrze skonfigurować też tam, bo w GeForce Now konfigurujemy tak jak w komputerze, ustawiamy sobie parametry, dobieramy tak, żeby gra dobrze chodziła. Więc tak jak konfigurujemy normalnie pod grę płynną, coś tam da się pograć. Praktycznie żadnych bugów nie miałem, jak grałem. Teraz taką malutką, taką przycinkę, ale to było w korytarzu, biegło, nic się nie działo, po prostu pyk, mały lag. Wiem, może to być tym skutkować, że przegramy, ale mówię, to jest bardzo sporadycznie, tym bardziej, że teraz zaliczyłem pewne małe przeziębienie, więc
sporo siedziałem na górze i w tego CS-a właśnie na GeForce Now grałem. Więc troszeczkę już pograłem, żeby to zobaczyć, przetestować. A to tak kok, więc sobie zobaczcie, tamten materiał, jeszcze taki materiał porządny będzie z GeForce Now. Druga sprawa, zaintrygowała mnie informacja, którą zobaczyłem na pewnym materiale, też o Chromebooku, tylko o Chromebooku Plusie, że daje się uruchomić gry ze Steama. Więc tą tematykę też chcę zbadać, zobaczyć. I oczywiście nie wszystkie, zależy jakiego mamy Chromebooka, jakie mamy wymagania, jaką moc tego Chromebooka, jak to działa. Podejrzewam, że to jest coś w stylu Stream Decka, ale to zobaczymy, oblukamy sobie. Nie mówię kiedy. Ja myślę, że sobie wolny teraz chwilki zacznę się tym bawić, pobawię się, potestuję, zobaczę jak to wygląda i wtedy też zrobię dla was odcinek. Bo w tym roku też się szykują sporo odcinków o Chromebookach, Chrome OS-ie, tego typu rzeczach, bo widzę, że to się klika. Sorry, widzę, że jest zainteresowanie w stosunku do innych odcinków. Te odcinki naprawdę potrafią się coraz bardziej rozkręcać o Chromebookach. Dobrze. I jak widzieliście, już wróciłem tutaj do nagrywania w studiu, tutaj w pokoju i tu będę nagrywał odcinki, które obiecałem we vlogu, gdzie zaprezentowałem taką starą obudowę. Konsolę Wii, taki mały komputerek nadchodzą, będą realizowane teraz w tym nowym roku na spokojnie. Okej, cześć, na razie, pa. Zostaw łapę, skomentuj. Napisz, co ty sądzisz o Game Passie, o usłudze. Czy grałeś na przykład na telefonie, grasz, czy na Chromebooku, grasz, czy na telewizorze, korzystasz z Game Passa? Bo jestem ciekaw.